Szanowni Państwo, na moim kanale już dwukrotnie gościły automatyczne ołówki warsztatowe. Kilka miesięcy temu trafiłem na pewien interesujący komplet ProScribe marki Tracer. W tym materiale powiem kilka słów o nim. Cały komplet dostępny jest w bardzo estetycznym, zamykanym na suwak etui o wymiarach mniej więcej 20×16×5 cm. Dlaczego zatem względnie mały ołówek przechowywany jest w tak sporym etui? Bo w środku, oprócz samego ołówka, znajdziemy też komplet 6 wymiennych rysików o długości 12 cm każdy. 2 z nich są żółte, pozostałe to typowe wkłady grafitowe 2B. Wszystkie umieszczone zostały w kaburze mającej zaczep do paska i przypominającej te, do których wkłada się ołówki. Różnica polega na tym, że od góry ma ona przeźroczyste wieczko, które obraca się tak, by otwór wylotowy znalazł się nad wkładem, który chcemy wyciągnąć i wówczas wystarczy przechylić, by wybrany wkład się wysunął. Grubość rysików jest tradycyjna jak we wszystkich znanych mi ołówkach automatycznych tego typu, czyli około 3,2 mm. Jednak bohaterem tego materiału jest trzeci element zestawu – przyrząd do trasowania i o nim opowiem za chwilę. Zacznijmy jednak od samego ołówka. Mierzy on 15 cm, co powoduje, że mieści się w zakresie typowych długości. W porównaniu z ołówkami, które przedstawiałem w jednym z poprzednich materiałów, jest ciut dłuższy od Pika, Hultaforsa czy CMT, za to krótszy od Sola. Wyposażony jest on w kaburę, na której umieszczono temperówkę. Co prawda nie jest ona wyjmowalna, ale samo ostrze można odkręcić. Niestety od spodu brak otworu. Musimy więc uważać, aby nie wkładać ołówka ze zbyt mocno wysuniętym wkładem. Otwór przydałby się też, aby wewnątrz kabury nie zalegał pył i inne drobinki, które z czasem sprzyjają zacinaniu się mechanizmu wysuwania wkładu. Wyprofilowanie ołówka w części środkowej sprzyja dobremu chwytowi przy pisaniu. Oczywiście ołówek wyposażony jest w mechanizm automatyczny z dobrze działającą blokadą. Zaczep do paska zapobiega turlaniu się po powierzchni. Jeśli chcemy wymienić wkład, to możemy zdjąć górny przycisk. Podobnie jak w przypadku Hultaforsa wysunie się on z rurką, do której powinien zmieścić się grafit. Wsuwajmy przycisk delikatnie, aby odpowiednio ułożyły się rowki w trakcie jego dociskania. No i ostatnia sprawa, zaczepy na pasek. Ten przy ołówku jest krótki, mało odstający, ale dosyć sprężysty. Możemy go spokojnie zaczepić za kawałek niezbyt grubego materiału, a przede wszystkim o kaburę. Z kolei zaczep przy kaburze jest ciut większy, ale wciąż na tle konkurencji stosunkowo krótki i również niewiele odstaje. Dodatkowo jest znacznie mniej sprężysty, ale jeśli uda nam się go zaczepić, to możemy być pewni, że wyjmując ołówek, kabura nie zastanie na nim. Gdybym miał ulokować sam ten ołówek w moim poprzednim rankingu, to pewnie znalazłby się gdzieś tuż za Hultaforsem, a przed Mikiem. No i czas na przyrząd. Wykonany jest on z tworzywa, ale ma metalowy spód, metalowe pokrętła, osie, śrubki i podkładki. Sprawia wrażenie dosyć porządnego, a złożony ma około 15 cm długości, w tym około 1,5 cm ma ostrze wystające z przodu, a będące przedłużeniem metalowego spodu. Szerokość od krańca pokrętła do krańca to 5 cm, ale sam plastikowy korpus ma około 3 cm. Wysokość to z kolei około 2,8 cm. Przednie pojedyncze pokrętło służy do blokowania ołówka w gnieździe. Tylne podwójne pokrętło pozwala na blokowanie i odblokowanie funkcji rozchylania przyrządu. Opowiem teraz, jak z niego korzystać. Przede wszystkim musimy zamontować ołówek. Służy do tego zielone plastikowe gniazdo i przednia śruba. Odkręcamy ją, wsuwamy ołówek na pożądaną głębokość i dokręcamy śrubę. Czy do gniazda zmieszczą się popularne ołówki innych marek? W zasadzie tylko Hultafors wsywa się wystarczająco ciasno. W pozostałych przypadkach trzeba mocno dokręcić gniazdo, a i tak delikatny luz pozostaje. Przynajmniej w moim egzemplarzu. Natomiast stara Lyra Dry ma zbyt szeroką tuleję z przodu i na pewno się nie zmieści. Po poluzowaniu śruby możemy też obracać samo gniazdo ołówka, co przyda się w określonych sytuacjach. Na drugim końcu mamy podwójne pokrętło. Jedną stroną kręcimy, a drugą kontrujemy.
Dzięki temu możemy rozchylać nasz przyrząd niczym cyrkiel, a maksymalny kąt, jaki możemy uzyskać, wynosi około 75 stopni. W ten sposób przechodzimy płynnie do pierwszego zastosowania. Oczywiście możemy używać przyrządu jako cyrkla, a wspomniane ostrze zastępuje nam igłę. Warto zauważyć, że gdy gniazdo jest ustawione pod kątem prostym do ramienia, ołówek tracera idealnie na nim spoczywa. Dzięki temu możemy zakreślać okręgi o promieniu nawet do około 16 cm. Kolejna funkcja to wykreślanie linii równoległych do płaszczyzn. Jeśli odległość od powierzchni, wzdłuż której chcemy prowadzić przyrząd do ołówka, nie przekracza 20 mm, to nie musimy rozchylać przyrządu. Wystarczy tylko odpowiednio ustawić gniazdo. Jednak w przypadku, gdy potrzebujemy większego zakresu, wówczas jednocześnie regulujemy rozchylenie przyrządu i pochylenie gniazda. Producent zaznacza, że w ten sposób można wykreślić linię równolegle do płaszczyzny oddalonej o nawet 10 cm. Jeśli jednak dopuścimy mocniejsze wysunięcie wkładu, sięgające nawet ponad 5 cm i będziemy wystarczająco delikatni, to możemy tę odległość zwiększyć co najmniej o kolejne 2 cm. Kreśląc linię możemy używać albo wierzchniej, albo spodniej płaszczyzny ostrza do prowadzenia przyrządu. W zależności czy referencyjna płaszczyzna jest nad powierzchnią kreślenia, np. jest to ściana, czy pod, np. bok deski lub kantówki. Ostatnia funkcja to możliwość obrysowywania kształtu. Tym razem gniazdo ustawiamy prostopadle do powierzchni ostrza i likwidujemy rozchylenie. Jeśli jednak tylne śruby pozostaną poluzowane, to zobaczymy, że przyrząd możemy też przesuwać do przodu i do tyłu. W ten sposób ustawiamy odległość, w jakiej pojawi się obrys od kształtu. I teraz wystarczy prowadzić przyrząd wzdłuż obrysowywanego kształtu. Trzeba jednak pamiętać, aby był on ustawiony cały czas prostopadle do obrysowywanej powierzchni. Na pewno jest to ciekawy gadżet, ale moim zdaniem wcale nie tani. Do trasowania linii równoległych do płaszczyzn nadaje się całkiem nieźle, ale do robienia obrysów już tylko, gdy nie wymagamy zbytniej precyzji. Możliwość użycia jako cyrkla to plus. Jeśli chcielibyście się zdecydować na ten przyrząd, ale zachować swój ulubiony ołówek, to uważajcie, bo może potem niezbyt ciasno siedzieć on w gnieździe.